Na czym polega psychogastroenterologia i dlaczego w leczeniu zespołu jelita drażliwego możemy mówić nie tylko o diecie, wsparciu dietetycznym, ale też i wsparciu mentalnym? Co do zdrowia psychicznego mają jelita, a także jak choroby dotyczące jelit na pierwszy rzut oka przekładają się na zdrowie psychiczne. Na ten temat porozmawiam z moim i waszym dzisiejszym gościem, a jest nim profesor Wojciech Marlicz, gastroenterolog, który specjalizuje się w leczeniu chorób z zakresu zaburzeń osi mózgowo-jelitowej i diagnostyki chorób przewodu pokarmowego. Tak jest? Tak jest. Dzień dobry Fantastycznie, Państwu. dzień dobry. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do Power Walk. Dziękujemy za wizytę w Szczecinie. Jesteśmy na Jasnych Błoniach. Tak, w Szczecinie. Trochę pada deszcz, ale nie szkodzi. Pogoda jest delikatna, tak, przejdziemy sobie. I chętnie pospacerujemy, tak, pospacerujemy. i porozmawiamy. Zaburzenia osi mózgowo-jelitowej to strasznie skomplikowany termin. No właśnie, jakbyśmy to Myślę, mogli że sobie wiele wyjaśnić. osób tego nie rozumie, ale to są zaburzenia, które są jedne żeby Ciebie bardziej śledziło. Które są jedne z najczęstszych chorób w ogóle, na pewno najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, może nie tyle chorób, co zaburzeń. I takie bardzo częste zespoły, które na pewno Państwo znają, to jest na przykład zespół jelita nadwrażliwego. No właśnie, i czym ten zespół jelita nadwrażliwego jest? No właśnie, zespół nadwrażliwego jelita to jest zespół objawów, które występują ze strony przewodu pokarmowego, takie jak na przykład ból brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcie, problemy z załatwianiem, uczucie niepełnego wypróżnienia, biegunka, luźne stolce, bądź nie można się załatwić, zaparcie, no tak. bądź takie właśnie nieregularne wypróżnienia. I są to objawy, które lubią nawracać, często się powtarzają, występują kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu. Nawet jeżeli mamy jakąś przerwę dłuższą, to one znowu wrócą pod wpływem różnych czynników stresowych, a które nie jest tak prosto diagnozować za pomocą badań diagnostycznych, dlatego że większość badań diagnostycznych, takich jak na przykład badanie krwi, czy USG jamy brzusznej, czy nawet badania endoskopowe wypadają prawidłowo. No właśnie, tam nie ma żadnych takich zmian organicznych, Nie prawda? ma zmian organicznych. My wiemy dzisiaj, że pewne zmiany są, które dotyczą jelit, a właściwie osi mózgowo-jelitowej. Dlatego zespół jelita nadwrażliwego jest przykładem zaburzenia osi mózgowo-jelitowej. Tego typu zaburzenia jak zespół nadwrażliwego jelita lekarze znają od właściwie ponad 100 lat. Ale do niedawna jeszcze nazywaliśmy te zaburzenia zaburzeniami czynnościowymi, ponieważ nie znajdujemy przyczyny organicznej, nie znajdujemy wrzodu, nie znajdujemy zapalenia, a pacjent zgłasza dolegliwości, więc mówi się, że jest zaburzona funkcja czy czynność przewodu pokarmowego. Ale dzisiaj wiemy, że jest coś takiego jak oś, czyli połączenie mózgu z jelitami. Mamy centralny układ nerwowy, ale ten układ nerwowy ma swoje wypustki, między innymi za pomocą nerwu błędnego, oplata cały nasz przewód pokarmowy, czyli przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube. I tam zakończenia nerwowe są, które komunikują się z tym, co w tym świetle jelit jest. No i teraz mamy takie czynniki ryzyka, które mogą te zespoły wywoływać. Do nich na przykład należy zakażenie. Czyli wszelkiego rodzaju zakażenia przewodu pokarmowego mogą skutkować tym, że nawet jak już miną, to objawy się utrzymują. Nie jesteśmy w stanie znaleźć winowajcy, nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego patogenu, a pacjent ma dolegliwości, ponieważ dochodzi w wyniku tego zakażenia do przestrojenia odbioru właśnie percepcji przez układ nerwowy. Inne czynniki ryzyka, no to na przykład dietetyczne jakieś błędy, czyli na przykład jakieś ekstrema dietetyczne. Jakieś głodówki takie ekstremalne, tak? Czy... Ekstremalne głodówki, albo na przykład nieprawidłowe wychodzenie z głodówki, czyli na przykład pościmy, a potem nagle się objemy jakimiś niezdrowymi rzeczami. No właśnie, tak. Czy wypijemy jakieś napoje, powiedzmy, gazowane z dodatkami, różnymi słodzikami, czy alkoholowe. Kolejna rzecz to są leki na przykład, które przyjmujemy, bo boli na przykład głowa. Leki przeciwbólowe, które dzisiaj są dostępne na właściwie każdej stacji benzynowej,
one też bardzo tą oś mózgowo-jelitową drażnią. No nie będę może chodził w szczegóły w tą oś mózgowo-jelitową, ale tam bardzo ważną rolę też odgrywają bakterie, mikrobiota jelitowa. Ta mikrobiota jelitowa jest bardzo wrażliwa właśnie na te czynniki środowiskowe. To wszystko może wywoływać zaburzenia osi. No i właśnie manifestować się tym zespołem jelita nadwrażliwego. Ale ponieważ to jest oś, czyli mówimy i o mózg, i jelita, wszystko co zaburza pracę jelit mikrobiom, no manifestuje się właśnie tymi objawami ze strony przewodu pokarmowego, no ale rozstraja oś, czyli też dotyka naszej strefy mentalnej mózgu. I co się okazuje? Okazuje się, że pacjenci z zespołu nadwrażliwego jelita, 3/4 pacjentów ma zaburzenia psychiczne. To oczywiście nie są jakieś zaburzenia poważne typu schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, ale ci pacjenci częściej mają na przykład depresję, zaburzenia depresyjne, mają zaburzenia lękowe, mają takie zaburzenia nerwicowe, mają jakieś czarne myśli, tak? Czyli ta strefa mentalna jest też zaburzona. No i tak, żeby podać statystyki, to na przykład zaburzenia lękowe występują 3 razy częściej u pacjentów z zespołem nadwrażliwego jelita. Depresja 4 razy częściej. U wielu osób w wywiadzie mamy jakieś wydarzenie, taki stres pourazowy. To może być często stres nieuświadomiony, ale stres, który na przykład miał miejsce w dzieciństwie. Jakieś takie przeżycia traumatyczne, które pozostawiły ślad. Tak, jakieś przeżycia traumatyczne. No, wiele osób ma też zaburzenia odżywiania, czyli ma problem na przykład z przyjmowaniem pokarmów, ma jakieś zaburzenia anorektyczne albo właśnie w drugą stronę bulimiczne. To jest też znacznie częściej u pacjentów z zespołem nadwrażliwego jelita. A czy w takim razie też mamy w drugą stronę, czyli, bo z tego co też kojarzę, no to w takim razie pacjenci z depresją chyba też częściej zmagają się na przykład z zespołem jelita drażliwego niż pacjenci, prawda, bez depresji, tak, osoby no bez właśnie, depresji, prawda? właśnie to jest dobre pytanie. Co jest pierwsze, prawda? No czy tak. najpierw jest problem z głową, czy z jelitami? Więc okazuje się, że to działa w dwie strony. Mamy nawet takie badania tak zwane podłużne. To są badania, które obserwuje się dane populacje osób przez długi okres czasu. Takie chyba najdłuższe, jeżeli chodzi o zaburzenia osi mózgowo-jelitowej, to jest 12-letnia obserwacja. Okazuje się, że osoby, które mają właśnie wyjściowo depresję, zaburzenia lękowe, są 2 razy częściej u nich występują zaburzenia o charakterze zespołu nadwrażliwego jelita, ale w drugą stronę tak samo to działa, czyli zespół nadwrażliwego jelita jest czynnikiem ryzyka wystąpienia depresji i zaburzeń lękowych, czyli mamy kolejny czynnik ryzyka, którym jest stres. I stres jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka, wywołującym właśnie albo te zaburzenia mentalne, albo zaburzenia pracy przewodu pokarmowego. I oczywiście taki stres krótkotrwały, związany z jakąś taką, powiedzmy, nagłą sytuacją, że musimy, nie wiem, gdzieś uciec, coś zrobić, to jest dobra reakcja, ale że ten stres się przedłuża, że jesteśmy chronicznie na niego narażeni, to jest to poważny element zaburzający działanie osi mózgowo-jelitowej. No i teraz też ktoś powie, ale ja nie mam stresu, no mam przyjemną pracę, mam spokój w rodzinie, finansowo jestem zabezpieczony. To różne są czynniki stresowe, bo na przykład samo już występowanie tych objawów ze strony przewodu pokarmowego i na przykład takie uczucie, że nagle będziemy musieli toalety szukać. Albo nie będziemy mogli się załatwić, tak? To już jest czynnik stresowy, czyli to może być taki endogenny czynnik stresowy, który też utrwala te dolegliwości. Czyli więc tu jest bardzo dużo mechanizmów, które te choroby wywołują. A żeby tak jeszcze pokazać skalę tych problemów, to zespół nadwrażliwego jelita i zaburzenia osi mózgowo-jelitowej są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowych w pracy, czyli to ma bardzo duży taki wymiar ekonomiczny. Też, ponieważ wielu lekarzy też nie wie, jak rozpoznać ten zespół, bo objawy są takie trochę miękkie, tak? Lekarze są nastawieni na to, żeby zapobiegać nowotworom, żeby leczyć nadciśnienie tętnicze, zapobiegać udarom mózgu, a jak ktoś ma problemy z załatwianiem, ale wszystkie badania w normie, no to właściwie on tam nie jest niczym zagrożony. To prawda, nie ma takich obiektywnych mierników. Nie ma takich obiektywnych mierników. To wymaga takich trochę soft skills, umiejętności
Zresztą rozpoznanie tych zaburzeń jest głównie na podstawie wywiadu przeprowadzanego. A też często lekarze nie mają czasu na takie wnikliwe lekarze nie mają czasu, pacjenci mają dużo pytań. Tak, tak. Czasami te pytania nie są takie proste, że pacjent to wszystko gdzieś tam no, w sposób taki zawaluowany opowiada. Więc ci pacjenci często nie mają rozpoznania, czy nikt im nie powie, pani, pan ma typowe objawy zespołu nadwrażliwego. Musimy teraz panią, pana wyedukować, jak unikać czynników ryzyka. Musimy powiedzieć, że bardzo ważna jest modyfikacja stylu życia, bardzo ważne są zalecenia dietetyczne i też wsparcie właśnie psychologiczne, to o tym za chwilę porozmawiamy. No i w odpowiedni sposób tego pacjenta prowadzić. Ponieważ tego brakuje, często te osoby szukają rozwiązań na własną rękę, więc tak, sięgają po różnego rodzaju specyfiki, jakieś powiedzmy też no, nie do końca udokumentowane metody leczenia. Często też niebezpieczne, prawda? Często też niebezpieczne, tak, co powoduje, że one nie są skuteczne, że pacjenci się zniechęcają. No i też ma bardzo duży taki aspekt ekonomiczny, prawda, że to jest kolejna przyczyna, że to jest bardzo ważny taki aspekt, no, można powiedzieć globalny, tak? No właśnie, czyli mówiąc w zasadzie teraz, tak jak rozmawiamy o gastroenterologii, jakby o skupianiu się na przewodzie pokarmowym, to de facto ten jakby przedrostek psycho jest naprawdę niezwykle istotny, żeby jednak zwrócić uwagę na ten komponent psychologiczny. Jest właśnie bardzo istotny. I na czym to polega? No, do tej pory mówiliśmy o, w ogóle ta koncepcja zespołu nadwrażliwego jelita ewoluuje. Tam przejdziemy naokoło tego drzewa. Zespół jelita nadwrażliwego jest jednym z przykładów, bo tych zaburzeń jest bardzo wiele. Inną przyczyną, innym przykładem jest tak zwana dyspepsja, czyli niestrawność. Ale to może być na przykład takie uczucie gałki tutaj, że coś tam przeszkadza w przełyku. To się nazywa globus hystericus. Globus hystericus, tak. To może być na przykład u dzieci zespół policyklicznych wymiotów. To mogą być no, jakieś izolowane wzdęcia, nawet zgaga może być takim zaburzeniem osi mózgowo-jelitowej. Czyli nie jest to choroba refluksowa związana z nadkwasotą, tylko z nadwrażliwością przełyku. Czyli w większości tych chorób mamy nadwrażliwy układ nerwowy, ten obwodowy. Przestawię ten parasol, bo mi to podejście się zmienia w przebiegu lat. O, przepraszam, parasolka mi upadła, to już. Tak, taką organizacją, która zajmuje się tymi zaburzeniami, jest tak zwana Fundacja Rzymska. To jest fundacja, która miała pierwsze 2 spotkania w latach 90. w Rzymie. Później już one się gdzie indziej odbywały, ale nazwa została. I to jest grupa ekspertów, w tej chwili międzynarodowych, która pracuje nad tak zwanymi kryteriami rzymskimi. Kryteria rzymskie definiują te choroby, właśnie czym jest zespół nadwrażliwego jelita. Czyli jeszcze raz króciutko przypomnę, osoba z zespołu nadwrażliwego jelita to jest osoba, która ma ból brzucha, któremu towarzyszy zmiana rytmu wypróżnień, czyli albo na przykład częstsze stolce, luźne stolce, zaparcie lub zmiana wyglądu stolca i nie tłumaczy tego żadna choroba organiczna, a żeby tą chorobę organiczną wykluczyć, to sięgamy po tak zwane objawy alarmowe. Czyli w wywiadzie pytamy się pacjenta, czy nie ma krwi w stolcu, czy nie schudł znacznie, czy nie ma objawów w nocy, tego typu rzeczy, nie ma jakichś nieprawidłowości w podstawowych badaniach krwi. I to są takie objawy, które też nas powinny zaalarmować, że jednak konieczna jest wizyta u lekarza jak najszybciej. Oczywiście, bo jak ktoś ma ból brzucha, zmianę rytmu wypróżnień i krwisty stolec, no to u młodych osób może to sugerować zapalenie jelita, a u starszych osób, no starszych mówimy, to jest taki względny, ale z punktu widzenia takiego przesiewowego, kiedy myśleć już o poważniejszych chorobach, to ta granica wieku niestety się przesuwa i tak jak do tej pory mówiliśmy 50 lat, to tak teraz myślę, że już lampka nam się powinna zapalać już w wieku lat 40 nawet. No właśnie, to jest niesamowite, prawda, że to jakby coraz wcześniej, prawda, już te problemy no właśnie, takie niestety się pojawiają. To ma związek, myślę, właśnie ze stylem życia, ze stresem, z pandemią otyłości, spożywaniem bardzo dużej ilości żywności wysoko przetworzonej, ubogiej warzywa, owoce, to są oczywiście czynniki ryzyka.
No ale właśnie mówiąc o tej granicy wieku, to sięgamy po te objawy alarmowe. No i jeżeli osoba nie ma tych objawów alarmowych, a na przykład jest młoda, ma 20-30 lat, to wcale nie musimy wykonywać takich właśnie badań endoskopowych, żeby ten zespół nadwrażliwego rozpoznać. U starszych osób wykonujemy kolonoskopię, ale jako bardziej badanie profilaktyczne, a oczywiście u każdej osoby, która ma objawy alarmowe. Ale to jeżeli chodzi o diagnostykę. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, to też to wszystko ewaluuje, bo jeszcze w latach 90. no to była taka fascynacja farmakologią, czyli była koncepcja, że wszystko się da wyleczyć za pomocą leków, bardzo mało się mówiło o diecie, a o takim wsparciu psychologicznym to nikt właściwie nie mówił, tak. bo to mówili, a jeżeli ciągle go brzuch boli, to pewnie ma coś z głową, to niech idzie do psychiatry i to nie jest w ogóle nasz problem. Tak, tak. Dzięki temu, że od 20-25 lat mamy rozwój technik takich molekularnych, diagnostycznych i dużo wiemy o mikrobiocie jelitowej, no to właśnie pojawiła się koncepcja osi mózgowo-jelitowej i w tej chwili głównie mówimy już o zaburzeniach osi, a nie o zaburzeniach czynnościowych, bo wiemy, co jest przyczyną. No i też zmienia się podejście do leczenia, czyli właśnie dzięki też pracom Fundacji Rzymskiej na pewnym etapie pojawił się bardzo duży nacisk na modyfikację stylu życia, na modyfikację diety. Pojawiły się pierwsze diety tak zwane restrykcyjne, czyli często na przykład zalecamy pacjentom dietę low FODMAP. Tak, czyli ale to jest czasowa eliminacja, prawda? to jest czasowa eliminacja oczywiście, ale też uświadamiamy pacjentów, które produkty mogą nasilać fermentację, mogą nasilać tego typu objawy. No i oczywiście mówimy o psychobiotykach, o probiotykach, które też mają swoje miejsce w leczeniu tych zaburzeń. No a ostatnio mówimy też właśnie o tym wsparciu psychologicznym. I to, co się zmieni za rok, za dwa, ponieważ powstaną nowe wytyczne, nowe kryteria rzymskie, w których nazwa zaburzenia czynnościowe już zniknie, to właściwie wsparcie psychologiczne będzie jednym z głównych filarów. Czyli będziemy mieć 3 filary leczenia takiej opieki zintegrowanej. To będzie właśnie modyfikacja stylu życia, dieta. 2 to będzie wsparcie psychologiczne. 3 dopiero będzie farmakologia, ale o farmakologii mówimy głównie o tak zwanych neuromodulatorach. To są najczęściej leki z grupy leków antydepresyjnych, ale stosowane w bardzo małych dawkach, które nie działają na głowę, nie działają przeciwdepresyjnie, ale właśnie zmniejszają tą nadwrażliwość trzewną, czyli modulują ten obwodowy układ nerwowy. I tutaj a propos właśnie farmakologii, chciałem jeszcze jeden temat poruszyć w tej okazji, który jest bardzo modny, to jest leczenie SIBO. O tak, to prawda, bo SIBO jest bardzo mocno wklejone, zintegrowane właśnie w zaburzenia, a niestety jest taką często przypadkowym znaleziskiem. Ja tutaj nie neguję koncepcji SIBO w pełności, ale nie mamy dobrych metod diagnozy SIBO. SIBO możemy diagnozować za pomocą tak zwanych testów oddechowych. Tak, metanowo-wodorowy, prawda? Metanowo-wodorowych, często z użyciem tak zwanej laktulozy, która się nie wchłania z przewodu pokarmowego, ale niestety te testy często mierzą raczej pasaż jelitowy, czas pasażu, a nie prawdziwy rozrost bakteryjny. I często są przyczyną ordynowania antybiotyków, żeby się SIBO pozbyć. A to nie rozwiązuje problemu. No nie, tak, bo to są jakby przyczyną, to właśnie jakby, to właśnie super, że o tym wspomniałeś, bo wiele osób uważa, że SIBO to jest mam SIBO i super, wyleczę to SIBO i koniec, ale to jest de facto jakiś tam sygnał, że coś się zadziało wcześniej nie tak, co doprowadziło do tego rozrostu, tak, prawda? To jest prawda. No i SIBO czasami szukamy winowajcy, jak nie jesteśmy w stanie znaleźć przyczyny, a mamy SIBO, to pewnie jest SIBO, to leczmy, walczmy z tym SIBO, co niestety często powoduje wielokrotne kuracje antybiotykowe, które tylko problem nasilają. Więc to SIBO w tych nowych wytycznych naprawdę nie jest takim już głównym celem terapii, a bardziej skupiamy się na wsparciu psychologicznym. I teraz to jest to wsparcie psychologiczne. No z jednej strony neuromodulatory, które oczywiście mogą zapisać psychiatrzy, ale też często gastroenterolodzy zapisują.
Ale mówimy tu o tak zwanych technikach behawioralnych, technikach kognitywnych. Na czym to polega? Polega z jednej strony na przykład na pracy słownej z pacjentem, żeby zmniejszyć jego natężenie myśli na przykład katastrofizujących ból. Często pacjent się skupia na tym swoim bólu i to potencjalizuje myśli, że te myśli stają się w pewnym sensie taką trochę obsesją, przez co ten ból się nasila. I praca na przykład znalezienie takich rozwiązań, to się w języku angielskim nazywa problem-based solutions, czyli żeby pracować w sposób taki, żeby znaleźć rozwiązanie problemu, żeby te myśli zmniejszyć, żeby się ich pozbyć. Inna metoda to jest na przykład mindfulness, tak? Czyli różnego rodzaju techniki, które pozwolą nam te myśli zmniejszyć, albo przynajmniej stać się świadomym tych myśli, że te myśli to jest coś, co jest, ale nie musimy tym myślom być owładnięci przez te myśli. To są różnego rodzaju techniki oddechowe. A może zawrócimy, tędy pójdziemy w drugą stronę teraz. To są techniki pracy z przeponą, tak? To mogą być różnego rodzaju zajęcia fizyczne. Tak, taka praktyka uważności, prawda? Też taka praktyka uważności, to są różne metody, to dzisiaj tam rozmawialiśmy o tym, ale jest taka metoda Feldenkraisa, która właśnie polega na tym, żeby być uważnym, jak nasze ciało reaguje. To mogą być też takie proste terapie, jak na przykład techniki masażu, jamy brzusznej połączone z technikami oddechowymi, techniką uważności i wiele innych. Ja tutaj nie jestem też psychoterapeutą ani psychologiem, żeby tak szczegółowo o tym mówić, ale stąd powstał pomysł stworzenia sekcji psychogastroenterologii. No właśnie, który jakby to z Twojego pomysłu, prawda? Powstała ta sekcja przy Towarzystwie Gastroenterologii. Tak, to powstała z jednej strony z obserwacji kolegów amerykańskich, którzy właśnie działają przy Fundacji Rzymskiej i taką sekcję już wiele lat temu powołali. I właściwie w każdym szpitalu jest zakład psychologii czy psychiatrii, który właśnie ma specjalistów od psychogastroenterologii. To są głównie psychologowie, psychoterapeuci, też oczywiście w mniejszym stopniu lekarze czy nawet dietetycy. To mogą być też pielęgniarki, które mają takie przeszkolenie, którzy właśnie mają tego typu umiejętności, żeby z pacjentem pracować i pracować nad psychę. I powołaliśmy sekcję psychogastroenterologii i już nawiązaliśmy współpracę z Centrum Behawioralnych Terapii w Warszawie, bardzo dużym takim ośrodkiem psychoterapii, który od lat zajmuje się szkoleniem psychoterapeutów, i już ułożyliśmy kurs taki 11-modułowy, który będzie integrował wiedzę z zakresu gastrologii i psychiatrii, psychologii, właśnie żeby wyposażyć w niezbędne umiejętności terapeutów, dietetyków, właśnie w tego typu umiejętności, żeby też to wsparcie psychologiczne zapewniać. W Polsce oczywiście jest dużo psychologów, dużo psychoterapeutów, ale nie ma takich właśnie osób, którzy by się specjalizowali akurat w chorobach przewodu pokarmowego, które, jak rozmawiamy, są bardzo, bardzo częste. Takie powszechne. Mnóstwo osób, prawda, doświadcza, bo tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej z profesor Konieczną Żydecką, że kto teraz się nie stresuje? Właśnie, prawda? Wszyscy się stresują. A my taki tryb życia, że ciągle pracujemy i tak dalej. Chcemy być zawsze najlepsi, zawsze pierwsi. Poza tym jesteśmy bombardowani informacjami z każdej strony wiele razy w ciągu dnia. Nawet taki stres cyfrowy, prawda? To jest, każdy używa social media, to jesteśmy przeładowani tym i nasz umysł jest tym przeładowany i niestety dotyka to w szczególności osób z zaburzeniami osi mózgowo-jelitowej. I co jeszcze jest ciekawe, że im więcej mamy problemów psychicznych, tym większe natężenie i dłuższe utrzymywanie się objawu ze strony przewodu pokarmowego. I to faktycznie już Fundacja Rzymska udokumentowała, że zdjęcie tego ładunku emocjonalnego, myślowego, odciążenie głowy odciąża jelita i powoduje, że tych dolegliwości jest mniej, czy nawet one zanikają. Tak więc psychologia jest w tej chwili na równi z farmakologią
i dietą. I myślę, że to wszystko powinno działać, współdziałać. Nic Tak. nie jest lepsze od drugiego. Mamy taki model holistyczny opieki nad pacjentem właśnie z przewodem pokarmowym. Tu jeszcze wspomnę, że mówiliśmy, że pacjent z zespołem drażliwego jelita to jest pacjent, który nie ma żadnej choroby organicznej. Ale to nie jest do końca tak, bo są jeszcze, zwłaszcza osoby młode, które mają choroby zapalne jelit. Takie jak zespół, jak brzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna. Co ciekawe, mamy bardzo dobre leki już na te choroby. Mamy leki biologiczne, które potrafią pacjentów wprowadzić szybko w remisję, zgasić stan zapalny, ale nawet jak wytłumimy zapalenie, to się okazuje, że dolegliwości właśnie o charakterze zespołu drażliwego jelita zostają. Czyli pacjenci mają problemy z załatwianiem, bóle brzucha, zdęcia. I to są tak zwane właśnie objawy IBS, objawy zespołu drażliwego jelita u pacjentów w remisji. No i u tych pacjentów, i co ciekawe, jeżeli takie objawy występują, okazuje się, że te osoby mają znowu częściej depresję i częściej lęk im towarzyszy. Więc to jest też kolejna grupa pacjentów, u których warto to wsparcie psychologiczne zaoferować. No i ten kurs, o którym tutaj wspomniałem, z CBT i sekcją psychogastroenterologii, to jest jakby jedna taka ścieżka działalności sekcji, ale chcielibyśmy też to organizować we współpracy ze stowarzyszeniami pacjentów. Jest Stowarzyszenie Jotelita, Stowarzyszenie Osób z celiakią na diecie bezglutenowej, jest bardzo wiele jest aktywni przeciw depresji. To są bardzo wdzięczne środowiska, ponieważ są to osoby, które działają w grupie, które same mają te problemy i to jest bardzo ważne, żeby od nich mieć feedback i współpracować razem, no bo my nie jesteśmy wszystko wiedzący, tak, lekarze i ten feedback i ta współpraca z pacjentem jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Kolejna rzecz to jest nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami kultury, z osobami ze świata sztuki, ponieważ zaangażowanie w ten element kulturalny też jest pewnym elementem terapii. Tak, rozmawialiśmy o arteterapii, prawda? Arteterapia czy healing through art, takie właśnie też zainteresowanie osób, żeby też właśnie to skupienie na sobie i skupienie na swoich objawach, żeby to zminimalizować. To tak pokazuje, jak niezwykle ważne jest, bo rozmawiałyśmy też właśnie, wcześniej w ogóle dużo mówimy też, czy ja w Powerwalku, czy ogólnie też podczas rozmów, też na przykład z profesor Konieczną Żydecką rozmawiałyśmy o tym, jak jelita wpływają na mózg, ale tutaj na przykład po tej naszej dzisiejszej rozmowy, to ewidentnie wychodzi rzeczywiście, jak mózg też wpływa na te jelita, na to ich sprawność i na to zdrowie. To jest tak połączone, taki jeden organizm, że musimy z dwóch stron to wsparcie zapewniać, czyli właśnie z jednej strony wsparcie naszej głowy, a z drugiej strony wsparcie naszych jelit. No i zresztą to chyba widać, prawda, jak pacjent, który jest w stresie, to przestaje i który jest nieuważny, ta samoświadomość spada, to już wtedy od razu mamy złe nawyki żywieniowe, sięgamy po tak zwany junk food, jemy w nieodpowiednim czasie, w nieregularnych odstępach, obiadamy się na noc. To wszystko są skutki stresu, tak? I to wszystko dodatkowo zaburza oś mózgowo-jelitową i powoduje takie błędne koło. No właśnie, błędne koło, potem też nam się już nie chce, prawda? Bo dochodzi do zmian w Potem nie mamy energii, nie mamy siły. Sięgamy po leki, które często wydaje nam się, że będą szybką odpowiedzią. Leki przeciwbólowe, leki hamujące kwas solny, antybiotyki. Chcemy szybko naprawić problem, a tu się okazuje, że ten problem jest tylko zamiatany pod dywan, a potem się nawarstwia. I jednak nie uciekniemy przed tym, wykonując pewną własną pracę. Wsparcie psychologiczne też wymaga od nas dużego zaangażowania, od pacjentów. Zdecydowanie. I to nie jest tak, że my siadamy i ktoś za nas tą pracę zrobi. Tak. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo istotne i ja się cieszę, że dożyliśmy takich czasów, że mamy takie właśnie bardzo holistyczne spojrzenie na medycynę. Ja jak jeszcze studiowałem, to właśnie była taka moda na farmakoterapię. Wszystkie metody komplementarne, właśnie jak joga czy techniki oddechowe, były uważane za medycynę alternatywną. Będąc w Australii, to już 20 lat temu było, widziałem, jak świetnie te wszystkie metody, tam mówiło się bardziej o komplementarnej medycynie,
współpracuje. Dziękuję bardzo. Dzięki. Lecimy. Jak to wszystko świetnie współpracuje i teraz widzę, że tutaj w naszym kraju też i w 2024 roku no to ten model medycyny holistycznej no, jest bardzo ważny. No Tak? właśnie, coraz częściej o tym się mówi, no i fantastycznie, prawda, że jednak ta medycyna taka całościowa, patrząc na człowieka tak całościowo, to już coraz bardziej wchodzi na salony, no bo to rzeczywiście Oczywiście. kiedyś nie było takie to oczywiste. Nie było oczywiste i tutaj też trzeba powiedzieć, jak mówimy o modyfikacji stylu życia, to i aktywność fizyczna jest bardzo ważna i właśnie ten siedzący tryb życia jest też bardzo niekorzystny. No to są wszystko czynniki, które właśnie tą oś mózgowo-jelitową modulują i nadają odpowiedni tonus i mikrobiota jelitowa jest bardzo ważna. Także to wszystko jest bardzo, bardzo istotne. No i myślę, że też właśnie siła budowania nawyków i nawyki też bardzo dobrą No tak, rolę takie odgrywają. zdrowe nawyki. Zdrowe nawyki, to jest też bardzo istotne. Chciałabym jeszcze tak, zanim jeszcze przejdę do ostatnich dwóch pytań, takich tradycyjnych, które są w Powerwalku, to chciałabym jeszcze Ciebie zapytać jako gastroenterologa z doświadczenia, jakie są według Ciebie takie najlepsze praktyki wspierania właśnie zdrowia jelit, a jakie, co możemy najgorszego zrobić, żeby no, pogorszyć sobie ten stan zdrowia? Myślę, że powinniśmy przede wszystkim regularnie się odżywiać. Powinniśmy zachować pewien odstęp czasowy w niejedzeniu. Najgorsze jest takie podjadanie. Czyli na przykład, nie wiem, jedziemy samochodem, to sobie paluszki zjemy, tak? Albo w międzyczasie sobie jakiegoś cukierka zjemy. Tak, tak. Powinny być jednak odstępy żywieniowe. Ja jestem zwolennikiem jedzenia śniadań. Wiem, że są osoby, które chyba profesor Jankowski był, czy będzie z nim wywiad. Profesor tak o 15 zaczyna jeść. On dopiero o 15 zaczyna jeść. Miałem też przyjemność spotkać niektórych lekarzy japońskich, którzy też dopiero po wykonaniu wszystkich swoich obowiązków zawodowych jedzą pierwszy posiłek. Ojej, to o której wieczorem chyba? Nie, no też tak gdzieś 15-16, ale ja uważam, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem. Potem jakiś lekki lunch i ewentualnie wczesny obiad czy wczesna kolacja, ale 2 posiłki dziennie też są ok. Natomiast absolutnie nie powinniśmy jeść już wieczorem czy obiadać się na noc. No To jest też bardzo niezdrowe. Po drugie, dieta powinna być jednak bardzo zróżnicowana i no takim naszym przekleństwem to dieta wysoko przetworzona. Tak, tak. Czyli wszystkie, powiedzmy, jakieś batony, pieczywo bez błonnika, bez warzyw, bez owoców, no to na dłuższą metę jest zabójcze. Zabójcze dla naszej mikrobioty, osi mózgowo-jelitowej, dla naszego stanu mentalnego. Po trzecie, sam sposób celebrowania posiłków jest ważny. Czyli nie powinniśmy się śpieszyć jedząc. Jeżeli jesteśmy źli, jeżeli się wkurzeni, jeżeli się pokłóciliśmy z kimś, to lepiej pójść na spacer, głęboko pooddychać, niż na przykład się zajadać te nerwy i stres jakimś nawet zdrowym posiłkiem, ale w sposób szybki, w pośpiechu. Tak więc, no i powinniśmy unikać żywności bogatej w konserwanty, w emulsyfikatory. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, jak raz na jakiś czas to zjemy, nic się nie stanie, ale to nie powinno być podstawą naszej diety. No i odpowiednia dawka snu, odpowiednie relacje międzyludzkie. Jeżeli będziemy ciągle w jakimś konflikcie, no to będzie nas zabijać. Także wszelki konflikt w domu, w pracy, no powinniśmy dążyć, żeby jak najszybciej to rozwiązać, bo na dłuższą metę to nas zabije. Zniszcza. Regularna aktywność fizyczna to nie musi być jakiś, nie wiem, nie wiadomo jaka siłownia, czy ekstremalna jazda na rowerze, ale chociaż 20 minut dziennie, żeby się przejść. No właśnie, tak jak tutaj na Tak Powerwalku. jak dzisiaj chodzimy, myślę, jeżeli tak jak na Powerwalku. Jeżeli tak jak na Powerwalku codziennie chodzimy 20 minut, to zmniejsza ryzyko śmiertelności z wszystkich przyczyn o połowę. Także każdy, kto chodzi z nami na Powerwalku, jest o połowę, będzie 2 razy dłużej żył. O, no to fantastycznie. To już raz, że mamy tutaj 2 mojelita, to jeszcze o długowieczność, tak? Wydłużamy życie w pełnym zdrowiu. Super, fantastyczna rozmowa, dziękuję bardzo. Ale jeszcze mam 2 pytania. 2 pytania, które zadajemy zawsze, to jest już tradycją Powerwalk. Pierwsze pytanie brzmi, jaki jest nawyk, który już masz sobie wyrobiony, który Tobie służy i z którego jesteś zadowolony? Ja mam taki nawyk, że wstaję rano i zawsze robię świeżo wyciskany sok. O! Mam taką wolnoobrotową wirówkę i robię soki, ale robię głównie zielone soki, seler naciowy, to dodaję trochę jabłka, dodaję szpinak,
może tam być trochę kiwi na przykład, raczej takie zielone warzywa. No i taką też niewielką ilość buraka. I ten sok robię dla swojej żony, jak są dzieci w domu, już dorosłe, to też robię wszystkim. I to jest taka już rutyna, że zawsze to robię. Czyli nawet jak jestem w dużym pośpiechu, zawsze ten sok zrobię. Okay. I co zauważyłem, że jak zaczynałem to robić, to wydawało mi się to nie wiadomo jaką rzeczą, która zajmie mi całe przedpołudnie, a okazuje się, że można zrobić to bardzo, bardzo szybko. No i taka dawka energii rano naprawdę jest bardzo, bardzo. Czyli zamiast bardzo kawy fajna. taki sok. Kawa jest po soku, bo kawa też jest bardzo zdrowa. Okay. Kawa, zwłaszcza z ekspresu, espresso, 2-3 espresso dziennie, oczywiście bez cukru, bez mleka. Polecam, że jak już ktoś dodaje mleko, to raczej, żeby to było mleko owsiane, a jak mleko krowie, to przynajmniej bez laktozy. Ale kawa też jest zdrowa, ale pierwsze to jest woda z cytryną ciepła i szklanka soku. Okay. I to już jest nawyk, który już od kilku lat stosuję. Naprawdę z każdym dniem przychodzi to łatwiej. Jest to czynność naturalna jak mycie zębów. No, kamera nam się już. Tak. Okej, fantastycznie. A jaki jest nawyk, który chciałbyś w sobie jeszcze wyrobić? A jeszcze go nie masz? Takich nawyków jest dużo, ale myślę, że takim nawykiem to jest nie odkładanie rzeczy na później. Okej. To jest moja zmora, tych rzeczy jest naprawdę dużo, zwłaszcza jak te rzeczy są takie, powiedzmy, do których do końca nie wiem jak się zabrać, ja to odkładam na później, na ostatnią chwilę i potem te rzeczy się spiętrzają i często jest tak, że przed takim deadline'em tych rzeczy jest naprawdę dużo. Potem się nagle okazuje, że one są bardzo proste i można było je bardzo szybko zrobić. Więc taki nawyk chciałbym wypracować, żeby załatwiać rzeczy natychmiast, od razu. No pewnie wszystkiego się nie da zrobić, ale to jest taki nawyk właśnie, na którym chciałbym popracować i zrealizować. Niedługo mamy nowy rok, tak więc może to będzie moje postanowienie noworoczne. Albo właśnie budowanie nawyku, tak? Takiego właśnie. Tak. Także stopniowe. Naprawdę na przykładzie właśnie robienia soku warzywnego z rana widzę siłę budowania nawyków i faktycznie takie nawyki stają się bardzo proste, bardzo łatwe. No i wiele rzeczy naprawdę możemy z małymi krokami zmienić w naszym życiu poprzez budowanie tych pozytywnych nawyków. I do tego Państwa też bardzo gorąco zachęcam. Tak, zachęcamy. W ogóle naszym mottem jest małymi krokami ku wielkim zmianom. Właśnie tak jest, one naprawdę działają. Także proponuję też zaczynać od małych kroków i to naprawdę jest łatwe. Podobnie z bieganiem. Jak długo ja też lubię biegać, jak już jakiś czas nie biegam, zwłaszcza właśnie o tej porze roku, gdzie jest ciemno, przebiegnięcie potem kilkuset metrów może powodować duży problem, ale po kilku dniach już się przebiegnie kilometr, 3, 5 i się wydaje wszystko łatwe. Tak więc to wszystko jest w głowie. Musimy nad tym pracować i to naprawdę powoduje, że i nasze życie, i życie osób z nami żyjących będzie prostsze. Okej, dziękuję. Tym zdaniem chyba zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, tym optymistycznym akcentem. Bardzo dziękuję za wspólny spacer. Dziękuję również za wspólny spacer. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze ze Szczecina, coś mi ten gimbal ucieka. Pozdrawiamy serdecznie ze Szczecina. Trochę zamógł. Tak, trochę zamógł, ale nie, damy radę, w porządku. Dzięki wielkie za dzisiejszy spacer. Jeżeli macie jakieś przemyślenia po dzisiejszym Power Walku, dziękujemy za uczestnictwo, to zachęcamy do zostawienia komentarza pod tym filmem. Dla osób, które słuchają nas na Spotify, również możecie zostawić swój komentarz. Żegnamy się ze Szczecina, trochę deszczowego, ale może to zaraz przejdzie. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do Power Walka. Dziękuję, że przyjechałeś do Szczecina. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.